W dzisiejszym odcinku cofniemy się do XIII wieku, do Polski rozbitej na dzielnice, by opowiedzieć o jednym z mniej znanych, ale niezwykle ciekawych bitew tamtych czasów – bitwie pod Goźlicami. Przenieśmy się więc do roku 1280, gdy Polska podzielona między potomków Bolesława Krzywoustego toczyła wewnętrzne walki o władzę i wpływy. Zanim przejdziemy do samej bitwy, warto zrozumieć kontekst polityczny tamtego okresu. Polska w XIII wieku była krajem rozdrobnionym na mniejsze księstwa, każde rządzone przez jednego z potomków Bolesława Krzywoustego, zgodnie z zasadą senioratu. Ale zasada ta szybko zaczęła się rozpadać, prowadząc do walk o władzę między różnymi książętami, co osłabiło kraj i sprawiło, że stawał się on łatwym celem dla sąsiadów. W 1279 roku po śmierci księcia Bolesława Wstydliwego dzielnicę krakowską i sandomierską objął we władanie książę Leszek Czarny, książę sieradzki i łęczycki, a także w tym czasie faktyczny władca Małopolski. W tym okresie Leszek musiał zmierzyć się z zagrożeniem ze strony księcia halicko-włodzimierskiego Lwa Daniłowicza. Wykorzystując fakt zmiany władzy, książę Lew po wejściu w układ wojenny z Tatarami nadczarnomorskimi, którymi przewodził wówczas Nogaj, wyprawił się w 1280 roku na ziemię lubelską, najprawdopodobniej w celach łupieszczych lub w celu jej podbicia. Lew, książę z Rusi Halickiej, postanowił wykorzystać wewnętrzne konflikty w Polsce i najechać ziemię Leszka, by rozszerzyć swoje wpływy na Małopolskę. Na Rusi Halickiej rządzonej przez Lwa Daniłowicza sytuacja polityczna również była skomplikowana. Lew szukał sposobów na zwiększenie swojego autorytetu i poszerzenie granic swojego księstwa. Polska rozbita i osłabiona wydawała się idealnym celem. W 1280 roku ruszył więc na Małopolskę, licząc na szybkie i skuteczne zdobycie tych ziem. Dla Leszka Czarnego taki najazd był poważnym zagrożeniem. Nie tylko chodziło o utratę ziemi, ale także o jego pozycję jako władcy Małopolski. Leszek wiedział, że musi szybko zareagować, jeśli chce utrzymać swoje wpływy i ochronić ziemię przed Daniłowiczem. Zgromadził więc swoją armię i ruszył na spotkanie z przeciwnikiem. Do starcia doszło pod Goźlicami, niedaleko Sandomierza. Leszek Czarny zgromadził swoją armię składającą się głównie z rycerstwa małopolskiego i posiłków z innych ziem, na czele których stanął osobiście. Lew Daniłowicz przeprowadził swoje oddziały wspierany przez Tatarów. Bitwa rozegrała się 23 lutego 1280 roku. Wojska ruskie i tatarskie miały przewagę liczebną, jednak rycerstwo polskie prowadzone przez doświadczonego wodza, jakim był Leszek Czarny, wykorzystało swoje lepsze przygotowanie i znajomość terenu. Zacięta walka trwała kilka godzin. Bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Leszka Czarnego. Wojska Lwa Daniłowicza zostały rozbite, a sam Lew musiał wycofać się na Ruś Halicką. W marcu Leszek Czarny przeprowadził wyprawę odwetową. Jan Długosz pisał: Wojsko Leszka Czarnego w cudowny sposób zwycięża księcia Rusi Lwa, który z wielkimi siłami wtargnął do Królestwa Polskiego. Ściga go aż do Lwowa, pustosząc Ruś i wraca do domu z ogromnymi łupami.
Zwycięstwo pod Goźlicami umocniło pozycję Leszka Czarnego jako władcy Małopolski. Jego reputacja wśród rycerstwa znacznie wzrosła, co przyczyniło się do konsolidacji jego władzy na tych terenach. Bitwa miała też duże znaczenie w szerszym kontekście. Zwycięstwo nad Rusią Halicką oddaliło zagrożenie ze wschodu na jakiś czas, co pozwoliło Leszkowi na skupienie się na innych kwestiach wewnętrznych. Jednak, jak to często bywało w historii średniowiecznej Polski, bitwa pod Goźlicami nie zakończyła na dobre problemów politycznych. Konflikty między książętami nadal trwały, a kraj wciąż był daleki od zjednoczenia. Niemniej jednak sukces Leszka Czarnego w tej bitwie pokazał, że mimo trudnej sytuacji Polska nadal miała potencjał obronny i że władcy poszczególnych księstw potrafili skutecznie odpierać ataki z zewnątrz. Bitwa pod Goźlicami to przykład jednego z wielu starć, które miały miejsce w Polsce w okresie rozbicia dzielnicowego. Choć nie jest ona tak znana jak inne bitwy tamtych czasów, to jednak miała duże znaczenie dla stabilizacji sytuacji w Małopolsce i umocnieniu pozycji Leszka Czarnego. Leszkowi Czarnemu nie tylko udało się rozgromić Rusinów pod Goźlicami, ale kilka lat później, w 1287 roku, pokonał w walnej bitwie pod Łagowem Mongołów podczas trzeciego najazdu mongolskiego na ziemię polskie. To jedno z nielicznych zwycięstw rycerstwa polskiego nad tymi groźnymi najeźdźcami. Zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka o bitwie pod Łagowem. To wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnych, gdzie będziemy przyglądać się kolejnym fascynującym wydarzeniom z historii Polski. Do usłyszenia.